Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Najbardziej zasrany zewnętrznie, wewnętrznie. No i tego. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traktor Studio. Nazywam się Dominika Lichy i w dzisiejszym odcinku dedykowanym Helenie Modrzejewskiej opowiem Wam, kim była hrabina Bonanza, czym była Madame Miernota oraz któremu dobremu narodowi, cytując Sienkiewicza, sprzykrzyło się to najgłupsze i najbardziej plotkarskie i najbardziej zasrane wewnętrznie, a pognębione zewnętrznie miasto Warszawa. Zapraszam. Helena Modrzejewska, a właściwie Mizel, ponieważ tak się za panny nazywała, urodziła się 12 października 1840 roku w Krakowie. Jej matka Józefa była już wdową po poprzednim mężu, z którym miała trójkę dzieci. Natomiast ojciec Heleny, Szymon Opit, był żonaty wówczas, także Helena była nieślubnym dzieckiem. Nie wiadomo, czy ten mężczyzna mieszkał z matką Heleny, natomiast na pewno miał żonę. I na pewno uciekł od rodziny Heleny, kiedy ta miała 5 lat i zamieszkał w górach i od tego momentu już nie miał żadnego kontaktu ani z Heleną, ani z jej rodzeństwem, ani z matką Heleny. Helena w swoich pamiętnikach opisywała dzieciństwo jako fantastyczne, wspaniałe, również swojego ojca jako takiego idealnego tatę, natomiast prawda jest taka, że były to jedynie fantazje, jakieś bardzo podkolorowane wspomnienia. Kiedy Helena miała 10 lat, przydarzyło się całej rodzinie bardzo duże nieszczęście, które potem miało duży wpływ na to, jak losy całej rodziny się potoczyły, ponieważ spaliły się 2 domy w wielkim pożarze, który nawiedził Kraków, w związku z czym matka Heleny musiała wynająć mieszkanie w innej części miasta i tak naprawdę na około 10 lat ta rodzina żyła w bardzo złych warunkach. Dzieci musiały zrezygnować z nauki, z prywatnych lekcji, z dodatkowych zajęć i Helena skończyła ostatecznie edukację mając 14 lat w klasztornej szkole. Natomiast ten poziom życia był bardzo dotkliwy. Helena bardzo źle przeżyła sytuację finansową w swoim domu. Jak miała 10 lat, to nauczyła się szyć, żeby móc pomóc swojej matce. Natomiast kiedy miała lat 14, zaczęła pracować w jej kawiarni jako kelnerka i w ten sposób starała się odciążyć swoją mamę. W roku 1850, czyli wtedy, kiedy Helena miała 10 lat i przeprowadziła się z rodziną do nowego mieszkania, pojawił się wśród nich ktoś taki jak Gustav Zimayer. I to był 25-letni mężczyzna, który nie wiadomo z jakiego powodu, prawdopodobnie dlatego, że również stracił miejsce zamieszkania w pożarze, zamieszkał z nimi. Na pewno był żonaty z 2 razy starszą od siebie kobietą. Kiedy Helena miała 14 lat, skończyła szkołę, zaczęła pracę w kawiarni. Podobno nawiązała się między nią a nim romantyczna relacja, która miała również takie podłoże, że on chciał zrobić z niej aktorkę, wziąć ją pod swoje skrzydła i wyjechać z nią do Niemiec. Natomiast na samym początku zaczął ją zabierać do teatru w Krakowie, gdzie Helena poznała Schillera, w którym się totalnie zakochała. Kupiła sobie słowniki niemieckiego, zaczęła tłumaczyć jego utwory, kupiła sobie nawet jego figurkę i zaczęła pochylać głowę dokładnie tak samo jak on w tym posążku, także nawet nazywała go kochankiem swoim. Uwielbiała też Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego, także Zimayer nazywał ją lunatyczką, ponieważ jak zobaczyła jakąś sztukę, to potem totalnie się zatracała w poznawaniu i postaci, i dramatu, i biografii twórców, także była od samego początku zafascynowana teatrem i dramatem. Natomiast o ile na początku jej kochankiem był Schiller, tak potem totalnie straciła głowę całkowicie i już do końca życia dla Szekspira. Relacja z tym mężczyzną tak naprawdę Helenie dawała dużo nadziei na to, żeby wyrwać się z domu rodzinnego, żeby wyrwać się z biedy, zacząć nowe życie. Trochę traktowała go jak ojca, kogoś, kto może się nią zaopiekować, kogoś, kto może być trampoliną do lepszego życia. Dlatego weszła w te relacje i dlatego się mu całkowicie poddała. Kiedy miała 16 lat, została przedstawiona krakowskiej aktorce przez swojego brata, który grał w krakowskim teatrze i miała się z nią spotkać na lekcję gry. I ta aktorka miała ocenić, czy Helena się nadaje do zawodu, czy też nie. No i lekcje przeszły, natomiast ta starsza aktorka stwierdziła, że Helena nie ma w ogóle talentu, że najlepiej, żeby się
w ogóle tym nie zajmowała i od razu rzuciła ten pomysł, żeby zostać aktorką. Przekazała to matce Heleny. Matka Helena z wielką radością przekazała to córce, ponieważ miała na nią taki plan, żeby ta została nauczycielką, ponieważ świetnie się Helena uczyła i miała bardzo dobrą pamięć. Zresztą też jej 3 najstarszych synów zostało już aktorami, więc matka Heleny bała się, że sama zostanie na starość i chciała córkę zatrzymać przy sobie. No ale tutaj z pomocą oczywiście przyszedł Zimajer, który miał już plany na Helenę. Helena zresztą również, już jej serce biło bardzo w kierunku aktorstwa, także matce nie udało się przekonać i zatrzymać córki w domu. A plan Zimajera jest taki, i Heleny zresztą również, żeby od razu debiutować na scenach niemieckich, ponieważ oboje twierdzili, że Helena ma za duży talent, żeby marnować się w Polsce, na polskich scenach. No i też uczyła się niemieckiego pod tym kątem, żeby móc tam właśnie grać. Też mieli takie poczucie, że w Krakowie nie zostanie dopuszczona na scenę przez krakowskie gwiazdy, więc po prostu najłatwiej byłoby od razu opuścić polskie sceny i zacząć grać w Europie, bo też łatwiej by było zrobić większą karierę niż na prowincji. No i tutaj ich plany trochę się pokrzyżowały, ponieważ kiedy Helena miała 20 lat, zaszła w ciążę i w tym samym wieku urodziła ich pierwsze dziecko, nieślubne właściwie, bo nie mogła wziąć ślubu ze swoim partnerem, ponieważ on wciąż był żonaty. No i niestety ten niemiecki debiut musiał odciągnąć się w czasie, ponieważ z dzieckiem byłoby to o wiele trudniejsze. Również w tym roku bardzo zła sytuacja finansowa zmusza Helenę, swojego partnera i dziecko oraz jej matkę z wnuczką, zmusza, żeby przenieść się z Krakowa do Bochni. No i tam Zimajer stwierdza, że Helena już musi zacząć grać, ponieważ nie po to szkolił ją na aktorkę, żeby ta nie grała. Więc Helena debiutuje właśnie tam i oni przyjmują wówczas pseudonim Modrzejewska jako swoje nazwisko, ponieważ właśnie nie mogą używać nazwiska Zimajera. Nie chcą też używać panieńskiego nazwiska Heleny, ponieważ oni podają się za małżeństwo. No i aktor, z którym zaczynają współpracę, wymyśla właśnie pseudonim Modrzejewska, który może się pojawić na afiszach i który może też sugerować, że oni są małżeństwem, także trochę z przypadku, trochę z przymusu powstaje właśnie nazwisko Modrzejewska, którym Helena posługuje się potem do końca życia w swojej karierze. W roku 1861 Helena ponownie zachodzi w ciążę, także znowu na ich drodze i na drodze kariery, powiedzmy, stoi jakaś przeszkoda, natomiast oni już mieli umówiony objazd po Galicji w legalnej trupie aktorskiej, także Helena była zmuszona, żeby grać w ciąży, już tutaj nie czekała na poród. No i właściwie od razu, kiedy pojawiła się na scenach w Galicji, zyskała ogromną sławę jako gwiazda trupy objezdnej, grając w komediach i vaudevillach. Mówiono o niej jako o bardzo utalentowanej, wielkiej, genialnej, także od razu przyklejono do niej najwyższe epitety, jakie można sobie wyobrazić. No i tak się stało, że w tym roku bardzo intensywnie już zaczęła pracować. Grała do ostatniego dnia ciąży. Podobno zaczęła rodzić na scenie przed rozpoczęciem pierwszego aktu, natomiast sztukę skończyła, rodząc. I po zejściu ze sceny zaprowadzono ją do domu i tam po godzinie przyszła na świat jej córka Maria. Helena przez 10 dni odpoczywała w połogu i po 10 dniach znowu wróciła na scenę, bo tak naprawdę na jej barkach spoczywało utrzymanie całej rodziny w tamtym momencie. Po bardzo krótkim czasie grania w takiej objezdnej trupie Helena stwierdziła, że chce czegoś więcej, że chce grać na stałej scenie. Zresztą ona chodziła do teatru, więc widziała, jak grają aktorzy, na przykład w Krakowie czy we Lwowie. Więc była przekonana, że ona absolutnie niczym nie odstaje od tych aktorów, jeżeli chodzi o grę, o sztukę aktorską. I bardzo chciała i potrzebowała, żeby zostawić to życie z katorżniczą pracą tak naprawdę, ponieważ premiery w tamtym okresie odbywały się tydzień po tygodniu. Aktorzy mieli kilka dni, żeby przygotować całą sztukę, więc grywali codziennie albo 2 razy w ciągu dnia, także tej pracy było mnóstwo, plus ciągłe przemieszczanie się, więc Helena była tym już bardzo zmęczona
i po prostu marzyła o tym, żeby osiąść w jednym mieście i żeby tam grać dla trochę bardziej wymagającej publiczności, z bardziej wymagającym repertuarem, z poważnymi sztukami i poważnymi rolami. Ona też w tamtym okresie czytała taką książkę Higiena duszy, w której autor zapewniał, że jeżeli czegoś bardzo się chce, to można to osiągnąć. No i ona faktycznie któregoś dnia na głos powiedziała, że chce być wielką i będzie wielką. No i tego trzymała się przez całe życie właściwie, przez całą swoją karierę. I faktycznie bardzo szybko staje się tak, że Helena podpisuje, to też Cyganka jej przepowiedziała, że znajdzie się w Lwowie i właśnie w Lwowie podpisuje kontrakt na 18 miesięcy ze stałą sceną. I oczywiście od samego początku spotyka się z ogromną zawiścią, zazdrością ze strony głównie aktorek, które tam grały. I Helena doświadcza czegoś takiego, że nawet o tym pisze w liście do brata, że właściwie tylko jedna aktorka, którą tam poznała, nie upadła tego zawodu, ponieważ większość ma bardzo takie małostkowe podejście, bardzo plotkarskie i po prostu swoją postawą według Heleny poniża ten zawód. I właśnie z tą aktorką, która według Heleny uszlachetnia zawód, zaprzyjaźnia się. Jest to starsza aktorka z 20-letnim stażem. I nawet o niej Helena w listach pisze, że tak naprawdę daje sobie kilka lat i będzie znaczyła dużo więcej niż jej przyjaciółka. Więc ma takie podejście zero-jedynkowe. W tym teatrze Helena spotkała się chyba z pierwszą taką zawiścią w swoim kierunku. Rywalki rozpowiadały o tym, że Ziemeyer sprzedaje ją bogatym arystokratom, kupcom, reżyserom, dyrektorom, że przechodzi z rąk do rąk. Także już od samego początku właściwie ta łatka ladacznicy, która dla kariery sprzedaje się i robi wszystko, żeby zdobyć rolę, tutaj się do niej przykleiła i ta łatka też niestety bardzo długo będzie przy niej obecna. I tak mijają 3 lata. Helena od samego początku nazywana jest wielką, genialną, fantastyczną gwiazdą, więc pod względem takiego przyjęcia, pod względem recenzji, pod względem sympatii publiczności, no absolutnie nie ma sobie równych. Natomiast no właśnie, mijają 3 lata, ona nie rozwija się w tym kierunku, w którym by chciała. Bardzo męczy ją to cygańskie życie, ciągłe podróże, brudne, szemrane towarzystwo. Ona chce robić większe rzeczy, bardziej ambitne, piękne, wzniosłe, więc bardzo szybko wykluwa się w niej taka myśl, żeby jak najszybciej uciec z tego ciasnego kręgu, w którym żyła. W dodatku mieszkała w Czerniowcach w 1864 roku i tam Ziemeyer stworzył grupę aktorską, grupę teatralną, która składała się praktycznie w całości z rodziny Heleny. Grali w tej trupie jej bracia, jej siostra, ich dzieci, Helena, także no nie do końca ona czuła się dobrze. Może nie ze względu na rodzinę, ale ze względu na repertuar, który grali, ze względu na styl życia, intensywność pracy. Ona też bardzo nie chciała i do szału ją doprowadzało to, że nazywano ją wielką gwiazdą wodewilu, ponieważ nie chciała grać w wodewilach. I tak naprawdę pomimo tego, że zyskała ogromną sławę w bardzo szybkim czasie, była niezadowolona i dążyła do czegoś zupełnie innego. I tak Modrzejewska postanawia, że zostanie najlepszą polską aktorką do 30 roku życia. I w tym celu zaczęła szkolić swój głos, ponieważ tam niektórzy zarzucali jej, że nie da sobie rady w tragicznych rolach, ale tak się na tym skupiła i tak zaczęła ćwiczyć właśnie i pogłębiać swój głos, że ostatecznie bardzo wyróżniała się tym, jak głęboki, jak silny, jak świetnie brzmiący miała głos w rolach tragicznych, w rolach najcięższych. Także tutaj też w bardzo młodym wieku wyrobiła sobie taki styl mówienia, taką technikę mówienia, która pozwoliła jej na granie przez wiele, wiele lat później. Kolejnym takim motorem, taką motywacją, inspiracją, natchnieniem była wizyta w Wiedniu w Galerii Luksemburskiej, gdzie ona spotkała się z obrazami, zobaczyła obrazy wielkich malarzy, wielkich twórców i poczuła, że właśnie ona tak chce, że to jest jej cel, że to jest jej powołanie, być wielką artystką.
a nie grać w trupie objazdowej na prowincji. I tak kiedy zmarła jej córka z niewyjaśnionych powodów w 1865 roku, dla Heleny to był już wystarczający powód, żeby uciec od swojego partnera, od pana Modrzejewskiego, i uciekła razem z synem, matką oraz bratem do Krakowa. I to był bardzo ważny etap, bardzo ważny moment w jej życiu i nowy etap właściwie się rozpoczął od tego momentu, ponieważ ona wyszła spod wpływów tego mężczyzny, porzuciła życie, które w ogóle jej nie pasowało, w ogóle nie odpowiadało jej ideałom, jej wartościom i zaczęła żyć, pracować, rozwijać swoją karierę dokładnie w takim kierunku, o jakim zawsze marzyła. Zresztą jej partner też nie próżnował, znalazł sobie kolejną młodą dziewczynkę, 13-14-letnią, którą potraktował w dokładnie taki sam sposób, czyli zaczął szkolić, uwiódł, ona potem zaszła w ciążę bardzo szybko, również była aktorką i ich córkę nazwali Helena, podobno złośliwie, ponieważ no w ten sposób była druga Helena Modrzejewska, ponieważ Zimajer cały czas używał tego pseudonimu jako własnego. Ona też przez całe właściwie swoje życie odcinała się od tego pierwszego etapu, pierwszego kontaktu ze sztuką aktorską, kłamała na ten temat, nawet uśmierciła Zimajera w którymś momencie swojej kariery. Nie chciała o tym mówić, nie przyznawała się, bardzo wstydziła się tego czasu. Myślę, że to nawet nie był taki, nie wiem, kompleks prowincji, tylko takie poczucie, że to w ogóle jakby nie była ona, to w ogóle nie była jej droga, nie były jej ideały, nie była jej sztuka i chciała jak najszybciej o tym etapie zapomnieć. Helena trafia do krakowskiego teatru i trafia też na bardzo dobry czas w krakowskim teatrze. Przyjechał z Warszawy do Krakowa reżyser, dyrektor, nauczyciel Jan Jasiński, pod którego skrzydła Helena od razu trafia i którą on od razu się zachwyca. Ma niezwykłe doświadczenie ten mężczyzna i w pracy z aktorami, i w prowadzeniu teatru, i w reżyserii. Widział wiele gwiazd europejskich i on również dostrzega, że Helena całkowicie niczym nie ustępuje największym europejskim gwiazdom, także zaczyna ją od razu szkolić. Ona jest nim totalnie zachwycona, totalnie się mu poddaje. Nawet proponuje mu, żeby mówić do niego ojcze. Natomiast no, wydaje mi się, że to był taki team, który bardzo dobrze na siebie działał. Mieli podobne, podejrzewam, podejście do tworzenia, do sztuki, do aktorstwa, także wzajemnie bardzo dobrze na siebie oddziaływali. I później stwierdzi, że Jan Jasiński był jej jedynym i pierwszym nauczycielem aktorstwa, że po jego opuszczeniu Krakowa już sama się szkoliła i sama wyrabiała swój styl i że największym zagrożeniem w jej karierze był właśnie udział w objazdowym teatrze, w którym nauczyła się złych nawyków, które potem na scenie krakowskiej musiała się bardzo szybko i bardzo usilnie oduczać. No ale pokonała ten problem i bardzo szybko została uznana za największą artystkę polskiej sceny. Jeżeli chodzi o ilość pracy, to niestety Modrzejewska szybko się przekonała, że w Krakowie tak samo ciężko trzeba harować, co na prowincji. Premiery również odbywały się co tydzień, grała raz, dwa razy w ciągu dnia. Także no była to katorżnicza praca. Niestety nie przekładało się to też na finanse. Zarabiała na tyle mało, że mogła wynająć sobie tylko jakiś skromny pokój, w którym żyła jak mniszka. Natomiast i tak była z tego bardziej zadowolona niż ze wcześniejszego życia, ponieważ no, mogła rozwijać w sobie zamiłowanie do sztuki i też grała przed inną publicznością. Wśród swoich wielbicieli miała takie osoby jak Matejko, Potocka, Chłędowski, Anczyc, także oni jakby zupełnie inne rzeczy w niej doceniali. Na przykład Chłędowski pisał o niej, że przed kobietą idzie artystka, przed życiem osobistym idzie sztuka, więc myślę, że ona w końcu znalazła się między ludźmi, którzy zaczęli doceniać te wartości, które również dla niej były ważne. I to jest też taki czas, kiedy Helena nie wiąże się z nikim, odrzuca wszystkich adoratorów, nie dopuszcza do siebie żadnych wielbicieli. Wydaje mi się, że
to dlatego, że chce skupić się na sobie, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym zawsze chciała być. I też jakby miała już takie doświadczenie, tak? Miała nieślubne dziecko, miała związek, który nie był powodem do chwalenia się, nie był powodem do dumy. Miała też koleżanki w teatrze, tak? które również miały nieślubne dzieci, które nie były zamężne i Helena nie chciała drugi raz popełniać tego błędu. Kiedy Helena ma 26 lat, jej syna z Krakowa porywa Zimajer i nie chce go oddać Helenie przez 4 lata. Helena usilnie się stara, żeby odzyskać syna, natomiast nie udaje jej się to przez 4 lata. Ale w tym samym czasie poznaje mężczyznę. Jest to Karol Chłapowski, szlachcic, który wychowywał się w Belgii, we Francji, brał udział w powstaniu styczniowym i bardzo jej się podoba. Ona potem jedzie na urlop do Francji, odpoczywa w Paryżu, on jedzie za nią, tam spędzają miesiąc razem. W ciągu tego miesiąca ona się w nim zakochuje, on w niej również. Helena również chłonie francuską sztukę teatralną, którą się totalnie zachwyca i kiedy wracają razem do Krakowa, ona już ma postanowienie, że zaczyna uczyć się języka francuskiego po to, żeby po Krakowie jechać od razu do Francji i tam robić karierę europejską. Helena rozpoczyna już 3. sezon teatralny w Krakowie i znowu powoli czuje, że już ma dosyć, że chce czegoś więcej, że chce czegoś nowego, że tutaj już się niczego nie nauczy. I pojawia się w niej taka myśl i chęć, żeby pojechać jeszcze do Warszawy i tam zrobić karierę. Natomiast nie chce pojechać do Warszawy bez ślubu jako kochanka Karola, dlatego zaczyna bardzo zwracać uwagę na to, jak zachowuje się i jaki ma wizerunek w życiu osobistym. Zaczyna zachowywać się jak dama, bardzo zwraca uwagę na to, jak się prezentuje, jak mówi, jak rozmawia z innymi, coraz bardziej odpycha od siebie wszelkie role, które mogłyby zaburzyć jej dobre imię, czy zniszczyć jej dobry wizerunek wśród ludzi. Bardzo jej zależy na tym, żeby wkupić się w łaski rodziny Karola, która bardzo jest niechętna i bardzo niezadowolona z tego, że on związał się z aktorką i raczej nieprzychylnie patrzą na myśl, że mieliby wziąć ślub. Natomiast dla niej jest to bardzo ważne, bardzo chce mieć dobre nazwisko, bardzo chce odciąć się grubą krechą od swojego panieńskiego życia i od życia jako kochanka Zimajera. Dlatego robi wszystko, żeby po prostu wkupić się w łaski, zdobyć nazwisko Karola i już jako legalna żona pojechać do Warszawy. Czuła, że nie rozwinie się bardziej, jeżeli zostanie na 4-5 sezon właśnie w Krakowie. Piszą o niej same fantastyczne rzeczy, że na przykład Rapacki, że Helena jest jak Goethe, że nie patrzy tylko oczami, tylko każdym porem swojego ciała. Wszyscy doceniają jej styl gry, to jak posługuje się gestem, głosem, jaką ma wyobraźnię, jaką wrażliwą duszę, jaką mimikę. Helena też bardzo dbała o strój, o charakteryzację. Bardzo często sama szyła, przygotowywała sobie kostiumy, także była artystką totalną i też taką, która nie spoczęłaby, gdyby nie osiągnęła szczytu w swoim zawodzie. Niestety ta intensywność pracy też nie sprzyjała dobremu samopoczuciu, zdrowiu. Helena doświadczyła czegoś takiego jak utrata pamięci, całkowita utrata pamięci, a miała 27-8 lat. Właśnie przez to, że tak wielu ról musiała się uczyć w ciągu tygodnia i miesiąca. Więc myślę, że ta chęć ucieczki od takiej pracy wynikała też z takiego poczucia, że to ją po prostu szybko wykończy, że takie przepracowanie może po prostu odbić się bardzo źle na jej zdrowiu i bardzo skrócić okres, kiedy może grać. Jest rok 1868 i Helena zaczyna starać się o to, żeby na scenie narodowej w Warszawie zadebiutować. Ma tam przychylną osobę, żonę prezesa Muchanowa, która jest zachwycona jej talentem i bardzo chce ją w szeregach warszawskich aktorów. Ale oczywiście Helena żąda bardzo wysoką stawkę za spektakle i bardzo taki kontrakt, który sugeruje, że jest wielką gwiazdą, jeżeli chodzi o pieniądze i o ilość grania, co oczywiście nie podoba się tamtejszym aktorom.
Zwłaszcza aktorki reagują panicznie na jej przyjazd. Podejrzewam, że czują, wiedzą, że od razu staną w jej cieniu, w związku z czym znowu ta machina plotek, oczerniania, oskarżania o łajdaczenie się, tak, o kupowanie recenzji tutaj się nakręca. No i wiadomo już, że Helena przyjedzie, także czekają na nią zwarci i gotowi i bardzo niechętni tamtejsi aktorzy. Helena bierze ślub z Karolem przed wyjazdem, namawia go do tego, są już 2 lata razem, także biorą ślub bez rodziny Karola w trakcie ceremonii, ale już jako małżeństwo jadą do Warszawy. Helena debiutuje w Warszawie rolą Adrianny i też jest przekonana, że jest to sprawka właśnie zespołu, który chciał wystawić ją w bardzo trudnej roli, no ale nie udało się. Helena od razu została okrzyknięta wielką gwiazdą, ludzie byli zachwyceni tym, co ona zrobiła. I tak naprawdę w ciągu tygodnia tak zawojowała scenę warszawską, że na temat jej przyjazdu, na temat jej ról zostało napisanych więcej recenzji, więcej artykułów niż przez 7 lat jej poprzedniej kariery. Także pełen sukces, zdobyła Warszawę, zdobyła uznanie, zdobyła podziw oraz sympatię publiczności i krytyków. Powstaje również jej pierwsza biografia napisana przez Anczyca. No i tam pojawiają się pierwsze przekłamania, między innymi odmłodziła się o 2 lata, również po to, żeby jej mąż nie był młodszy, tak jak to było w rzeczywistości, ponieważ on był realnie młodszy od niej o rok, ale kiedy się odmłodziła o 2 lata, no to był starszy o rok. No dzięki temu też zaczęła jakby debiutować w cudzysłowie w Warszawie mając 26, nie 28 lat. Po drugie, wymazała całkowicie ten okres właśnie grania na prowincji, przedłużyła okres grania w Lwowie i takie zakłamania, koloryzowania swojej biografii towarzyszyły jej właściwie przez całe życie, ale to jeszcze potem o tym będę wspominać. Krytycy i recenzenci doceniają również to w Helenie, że ona pomimo ogromnego talentu, który po prostu było widać na pierwszy rzut oka, ona nigdy nie spoczęła na laurach, nigdy nie stanęła w miejscu, w którym stwierdziła, że dobra, już osiągnęłam wszystko, już jestem najlepszą aktorką w Polsce i tutaj się zatrzymuję. Ona ciągle szkoliła swój warsztat, ciągle szkoliła się w rolach, ciągle była pokorna wobec sztuki i wobec tego, co robi. Ciągle też tkwiło w niej jakieś takie niezadowolenie, w związku z czym miała motywację, żeby nad sobą pracować. No i pewnie dzięki temu faktycznie udało jej się dokonać tego, co przepowiedziała sobie jako 20-paroletnia aktorka, czyli że zostanie najlepszą aktorką w Polsce przed 30 rokiem życia. Miała 28 lat, to był absolutnie najlepszy rok w jej życiu do tej pory, ponieważ wyszła za mąż, zdobyła dobre nazwisko, zadebiutowała w Warszawie. Dzięki temu również ona podpisuje kontrakt, który dotąd był, to znaczy warunki takiego kontraktu były dotychczas w ogóle nieznane. Podpisuje umowę na sezon w Warszawie za 2000 rubli. To była kwota całkowicie wygórowana, za dużo wyższe stawki niż otrzymywali aktorzy za spektakl. Mogła sobie sama wybierać 5 ról, które zagra w sezonie i grała tylko 8 miesięcy, więc no, aktorzy na pewno ją jeszcze bardziej znienawidzili za to, że podpisała taki kontrakt z dyrekcją. No i jakby nikt już nie miał wątpliwości, że to ona jest pierwszą gwiazdą tragedii i komedii na scenie warszawskiej, że to ona jest dyktatorką, że to ona jest władczynią warszawskiej sceny i że to ona dyktuje warunki gry. Helena po odbyciu tego kontraktu wraca do Krakowa, ponieważ ma nadal podpisany kontrakt z Krakowem, ale ucieka z Krakowa do Warszawy przed tygodniem wielkanocnym i powstaje wielka afera w związku z tym, bo nie wiadomo, czy wróci. I wyjechała bez zgody dyrektora, więc ludzie byli bardzo niezadowoleni. Natomiast albo ona zrezygnowała przed zakończeniem sezonu, albo dostała dymisję. Faktem jest, że miała potem proces z dyrektorem krakowskim. Nie mogła już potem wrócić do Krakowa na stałe, ponieważ nie mogli jej wybaczyć takiego zachowania. Natomiast ona potem napisała, że zrezygnowała bez żalu,
ponieważ nie chciała już dłużej grać w Krakowie, zabawiać ludzi grając w komediach, w związku z czym jest bardzo zadowolona z tej decyzji i z tego, że uciekła przed zakończeniem sezonu. Tymczasem przebywa w Krynicy, leczy się. Bardzo boi się tego przyjazdu do Warszawy na stałe, ponieważ nie wie, czego się spodziewać. Na pewno musi się mierzyć z niechęcią warszawskich aktorów. Teraz dodatkowo krakowscy są jej bardzo niechętni, no ale wymyśla repertuar, który będzie grać w Warszawie. Jest on zgodny z nią, zgodny z jej ambicjami. Też tworzy ten repertuar z myślą o Szekspirze i o tym, żeby grać go właśnie w Berlinie czy potem w Paryżu, także ona po prostu przygotowuje się na kolejny krok i bardzo narzeka na to, że lekarze przepisali jej kąpiele błotne, których nie znosi. Zanim jednak Helena wróci do Warszawy, to chce przekonać rodzinę Karola do siebie, w związku z czym jedzie z Karolem na wieś. Tam używa wszelkich swoich atutów, całej swojej szlachetności, wizerunku nieskazitelnej damy, by przekonać rodzinę Karola do siebie i faktycznie udaje jej się to. Ale obiecuje rodzinie Karola, że będzie grała wyłącznie w sztukach, które są moralnie dobrze ustawione, nie są wątpliwe, że będzie przestrzegać katolickich cnót w swoich rolach. Widzą ją też na scenie w Paryżu i proponują jej taki układ, że będzie grywać tylko od czasu do czasu na europejskich scenach, natomiast życie osobiste spędzać w księstwie. Helena jest z tego bardzo zadowolona, ponieważ gdyby musiała wybrać między mężem a sztuką, wybrałaby sztukę, ponieważ to było jej życie, to była jej miłość, jej pasja, doszła już bardzo daleko i nie wyobrażała sobie w ogóle żyć nie grając, żyć poza sceną. Natomiast bardzo też zależało jej na tym, żeby tak jak inna aktorka, Ristori, włoska aktorka, być również damą, czyli grać na scenie, spełniać się jako artystka, natomiast w życiu osobistym być hrabiną, być szlachcianką, być damą, która po prostu jest sławna również dzięki temu, co robi. No i tak się stało, tak się stało. Również zaczęto nazywać ją hrabianką, zwłaszcza za granicą, co tak naprawdę było dużym nadużyciem, ponieważ Karol nie miał ani majątku, ani żadnej ziemi, więc to raczej była też z tych jednych legend, która się przypięła do Modrzejewskiej, ten tytuł hrabianki. Po wizycie na Wielkopolsce Helena rusza na Warszawę, tam wchodzi w próby i jest przerażona. Przerażona jest tym, ponieważ ona była przyzwyczajona do zupełnie innego stylu pracy. Przede wszystkim do tego, że próby trwały bardzo krótko. Ona od razu przychodziła, i inni aktorzy zresztą też, przygotowana na próby. Było intensywnie, premiera i tak w kółko. Natomiast tutaj okazało się, że aktorzy przygotowują sztukę przez miesiąc. Helena była przerażona tym, że przychodzą na próbę nieprzygotowani, że dukają tekst, że czytają tak, jakby im się nie chciało. W ogóle nie była przyzwyczajona do takiego obrazu pracy. Też nie podobało jej się to, że dostrzegała bardzo dużo sprzeczności. Przede wszystkim w Warszawie była bardzo duża cenzura i niby aktorzy grali po polsku, ale tak naprawdę dla cara, tak naprawdę za ruble, tak? Z całą rosyjską administracją. Helena była dużą patriotką, więc ona chciała wprowadzać polskich autorów na scenę, takich jak Mickiewicz, Słowacki, no i oczywiście Szekspir, no ale cenzura w tamtym okresie szalała. Kiedy, nie wiem, w Hamlecie na przykład był zabijany król, to już cenzura nie chciała takiej sztuki puścić, ponieważ było to obrazoburcze. Więc pomimo tego, że polskie treści były ze sceny przekazywane, to i tak one były mocno hamowane. Helenie to się po prostu nie podobało. To nie było to, co chciała robić. Ona chciała zapalać ludzi, chciała przekazywać patriotyczne idee wolnościowe, buntować. Natomiast tutaj było jakoś tak gładko, miło i sympatycznie. I grane dla cara, który miał swoją specjalną lożę w teatrze. Helena więc znalazła się w takim potrzasku, ponieważ z jednej strony okazało się, że w Warszawie wcale nie jest tak kolorowo. Do Krakowa nie może wrócić, ponieważ ma proces z dyrektorem i krążą o niej najgorsze plotki w związku z tym.
Myśli o Lwowie, ale tak naprawdę to byłby krok w tył. No więc zostaje w Warszawie, ale usilnie stara się wprowadzać i Szekspira, i Słowackiego na scenę. I udaje jej się to. W związku z tym, że ona przynosi teatrowi ogromny zysk, największy z całego zespołu, to może dyktować warunki, może przekonywać dyrekcję do swoich pomysłów, a dyrekcja przychylnie się odnosi do tych próśb. I w tym okresie, kiedy ona grała w Warszawie, zagrano bardzo wiele razy Szekspira i Słowackiego, co dotychczas było w ogóle nie do pomyślenia. Więc ta jej misja artystyczna, żeby wprowadzać tragedię, poważne sztuki w miejsce komedii, tutaj sprawdzała się, ponieważ no, ona dyktowała warunki, więc dzięki niej, dzięki jej postawie, dzięki jej uporowi, dzięki jej też wartościom, które w sobie nosiła i pielęgnowała, mówiło się, że właśnie Szekspir na polskiej scenie wstał z marłych. W roku 1870 trafia do niej z powrotem jej syn Rudolf. Zimajer obiecał, że zrzeknie się nazwiska Modrzejewska, także nie mógł używać tego pseudonimu jako własnego nazwiska ani jego żona, ani jego córka. W Warszawie mija Helenie drugi sezon. Chciała tak naprawdę uciec do Francji albo do Niemiec po drugim sezonie, ale zostaje na trzeci. No, takim sukcesem jej jest to, że właśnie udaje się na przykład wprowadzić Słowackiego na scenę, na przykład w zamian za to, że Dama Serca Cenzora z baletu przejdzie do dramatu i że Słowackiego nazwiska nie będzie na afiszu, tylko jego inicjały. Natomiast ona już też czuje, że się marnuje po tym drugim sezonie i że ciągnie ją już ku nowemu, zwłaszcza, że przekracza 30 rok życia. Inna gwiazda europejska, Sarah Bernard, robi wielką karierę za granicą, a jest 5 lat od niej młodsza, więc Modrzejewska już całą sobą czuje, że powoli jakby kurczy jej się czas, że to już musi być ten moment, kiedy ona ruszy dalej. Kiedy miała 33 lata i cały czas grała w Warszawie, pojawił się w niej po raz pierwszy pomysł wyjazdu do Ameryki, ponieważ zobaczyła węgierskiego aktora, który według niej był dużo gorszy od niej, jeżeli chodzi o kunszt aktorski, który właśnie wrócił stamtąd i tam zrobił wielką karierę i stwierdziła, że skoro on jest w stanie nauczyć się angielskiego i robić tam karierę światową, to dlaczego ona nie? I stwierdziła, że skoro jej największym marzeniem jest granie Szekspira w jego ojczystym języku i granie Szekspira w Anglii, w Londynie, to może najlepszą drogą do tego miejsca jest właśnie Ameryka i tam wyszlifowanie języka, tam nauczenie się Szekspira po angielsku, żeby później móc pojechać do Londynu i żeby tam zdobyć ostatni swój szczyt. Modrzejewska uwielbiała się otaczać młodymi artystami. Miała mnóstwo wielbicieli właśnie wśród początkujących artystów dwudziestoparoletnich. Do takiej grupki trzyosobowej, która spędzała z Heleną mnóstwo czasu, należeli Witkiewicz, Chmielowski i Chełmoński. Ona nazywała ich dziką młodzieżą malarską. Oni ją totalnie kochali, uwielbiali, chcieli malować. Innym takim mężczyzną był Sienkiewicz, który dochodził do 30 roku życia. Helena w tamtym okresie miała 35 lat. Natomiast mi się wydaje, że ich łączyło uwielbienie dla sztuki, rozmowy, wspólne tematy, wspólne odczuwanie sztuki. Wydaje mi się, że dla nich, dla tych młodych mężczyzn, młodych artystów, ona była niezwykłą inspiracją. Natomiast oni pewnie dawali jej oddech od tego, co miała w teatrze, od całej zawiści, zazdrości, z którą się spotykała, mogła z nimi rozmawiać. Jej mąż, wydaje mi się, że nie był taką osobą. On właściwie niczym się nie zajmował, na pewno nie był artystą, więc być może ona właśnie między tymi młodymi malarzami, poetami, pisarzami po prostu czuła się jak ryba w wodzie. I właśnie w takim towarzystwie Helena wraz ze swoim mężem rozkładają mapę Ameryki, zastanawiają się, czy założyć osadę w Kalifornii czy w Teksasie. Wiedzą na pewno, że chcą daleko od miasta. Nie wiedzą, jaki będzie status tej osady, czy będzie to kolonia, czy komuna, czy będą mieszkać w domu, czy pod namiotami. Na pewno wśród przyrody.
Na pewno chcą tam założyć hodowlę jedwabników, zwłaszcza mąż Heleny chce robić jedwab. Myślą też o hodowli winogron, żeby móc zarabiać na produkcji wina. Zastanawiają się, czy będą hodować również pomarańcze, czy jakąś inną roślinność, czy może bydło hodować, czy kury, owce, konie. Na pewno jest to pomysł szalony, ponieważ nikt z nich wcześniej nie zajmował się hodowlą czy to zwierząt, czy roślin. Natomiast mają taki plan szalony, odważny. Mają wszyscy dość Warszawy, mają wszyscy dość tego ciasnego miasta, gdzie po prostu się męczą, więc w 10 osób planują pod koniec przyszłego roku uderzyć w Amerykę. Wówczas Helena prosi prezesa Muchanowa o roczny urlop. Podobno ten padł na kolana i błagał ją, żeby została, ponieważ jej wyjazd byłby klęską dla warszawskiej sceny. Natomiast Helena była już na tyle zdeterminowana, miała 35 lat i wiedziała, że już nie może zostać dłużej w Polsce, nie może grać kolejnego sezonu w Warszawie, jeżeli chce zrobić światową karierę. I tak się akurat złożyło, że w jednym ze spektakli Nietoperze jeden z aktorów przedrzeźniał męża Modrzejewskiej. Zrobiła się wokół tego ogromna afera, w związku z czym Helena podłapała argument, dla którego została wygnana z Karolem z Polski. Ten argument podała prasa, która właśnie tak wytłumaczyła wyjazd Modrzejewskiej do Stanów, natomiast Helenie było to tak naprawdę bardzo na rękę, ponieważ nie musiała tłumaczyć się i przyznawać, że sama chciała zostawić Warszawę, tylko że właśnie była zmuszona do wyjazdu. Zresztą Helena miała takie podejście. Dla niej na przykład rozważania Hamleta, czy być, czy nie być, w ogóle nie wchodziły w grę. Ona wiedziała, że chce być, że chce żyć, że chce walczyć, że chce się rozwijać, że chce iść ciągle wyżej i mieć więcej, więc dla niej ten wyjazd był jakimś rodzajem walki, pokonywaniem kolejnych trudności, ale to dawało jej takie poczucie, że żyje, że wciąż wiele może, że wciąż wiele przed nią. Po drugie, ona też dźwigała za sobą ciężar przeszłości i niestety w Warszawie ciągle ktoś jej przypominał o tym, że ma nieślubne dziecko, że grała na prowincji, że miała kochanka, więc bardzo ją to męczyło. Ona bardzo chciała wypłynąć za ocean i tam zacząć robić karierę, ponieważ miała nadzieję, że to zwolni ją z tego ciężaru przeszłości, że to uwolni jej umysł, uwolni jej duszę i będzie mogła na nowo, z czystą kartą po prostu móc oddać się całkowicie szekspirowskiej sztuce. W końcu Kurier Warszawski ogłasza, że Helena Modrzejewska bierze roczny urlop, który spędzi za oceanem. Oczywiście ma to być tylko roczny urlop, po którym wróci, absolutnie tam nie będzie grać. Helena zresztą zapewnia dyrekcję, że nie zrobiłaby niczego wbrew wiedzy, wbrew temu, co ustaliła wcześniej z dyrekcją. Natomiast ludzie zastanawiają się, dlaczego pakuje całą bibliotekę, dlaczego bierze wszystkie kostiumy ze sobą, dlaczego pakuje właściwie cały swój dobytek. Oczywiście ona do końca trzyma się wersji, że to jest tylko roczny urlop i z taką wiedzą, a właściwie niewiedzą, owiana tajemnicą, jedzie do portu, z którego potem ma wypłynąć do Nowego Jorku. Na statku przeżywa pierwszy żal, pierwszy smutek, ponieważ w porcie nie stawił się Witkiewicz z Chmielowskim, w związku z czym ta jej świta, towarzystwo młodych artystów trochę się uszczupliło. Wydaje mi się, że dla niej było to dość przerażające, ponieważ miała tam zacząć nowe życie. Wydaje mi się, że jest o wiele łatwiej wejść w nowy etap, kiedy ma się wokół siebie bliskich ludzi, którzy Cię dobrze rozumieją, którzy bardzo dobrze Cię znają, a oni z pewnością do takich osób należeli. Modrzejewska dopływa do Nowego Jorku i niestety tutaj spotyka ją kolejny zawód, ponieważ miasto to okazuje się obrzydliwe, biedne, straszne i w ogóle nie takie, jak sobie Helena wyobrażała. Natomiast nie może zawrócić, nie może wrócić do Warszawy, ponieważ i dla niej, i dla jej bliskich Warszawa wydaje się miastem miernot, które nigdzie indziej nie znalazłyby takiego poklasku i takiego bogactwa jak właśnie tam.
Więc każdy z nich miał bardzo dużo determinacji w sobie, żeby tam założyć nowe życie, żeby na tej farmie znaleźć swoje szczęście i swój azyl i żeby tam móc tworzyć, żeby tam móc się rozwijać. I właściwie dopiero płynąc z Nowego Jorku do Kalifornii na statku zrozumiała, że ona musi zacząć zupełnie od zera w tym kraju, że wszystko, co do tej pory zrobiła na polskich scenach, że to już właściwie nie jest istotne w tym miejscu, że albo może zwyciężyć, albo może umrzeć, bo nie ma do czego wracać. Więc miała taką myśl, że jeżeli faktycznie poniesie porażkę, to umrze jak Ofelia, czyli utopi się w wodzie. I kiedy przyjeżdżają na farmę, którą wynajął Sienkiewicz, będąc wcześniej w Stanach, okazuje się, że ta farma jest tragiczna. Bardzo jej się nie podoba. Mam na myśli Helenę. Nie cierpi tego miejsca. Kojarzy jej się z jakimś bardzo zaniedbanym cmentarzykiem. Zresztą raczej nikt tam dobrze się nie czuje. Helena wolałaby już spać w namiocie. Jedynym pocieszeniem dla niej są góry i widok na góry, który po prostu jakoś ją lepiej usposabia. Natomiast chce jak najszybciej nauczyć się angielskiego i jak najszybciej ruszyć w trasę, żeby po prostu nie siedzieć na tej farmie ze wszystkimi i nie dołować się bardziej. Kiedy się zadomawiają, przyjeżdża do nich Sienkiewicz. Karol jest bardzo zazdrosny, ponieważ już od dawna plotkuje się o romansie między właśnie Heleną a Sienkiewiczem. Natomiast generalnie wszyscy są w bardzo ponurych nastrojach, ponieważ okazuje się, że jako artyści nie bardzo są w stanie poradzić sobie z prowadzeniem farmy i gospodarstwa. Mają winnice, mają konie, mają świnie, mają kury, tak jak planowali, mają dom, mają pole, natomiast to wszystko chyli się ku upadkowi. Jeżeli chodzi o takie codzienne sprawy, to wszystko spadło na Helenę, która musi im gotować, prać. Sienkiewicz nawet pisze, że bardzo dziwnie jest widzieć kobietę, którą wcześniej widziało się wyłącznie jako wielką artystkę, królową sztuki, teraz gotującą im bisztyki i piorącą bieliznę. Natomiast Helena bierze to na siebie, ale tak jak powiedziałam, bardzo szybko chce opuścić tę farmę, zresztą Sienkiewicz tak samo. Sam pisze, że od wywożenia gnoju, od podcierania się listkiem łopianu, a nie papierem, chce mu się żygać i ma totalnie dość tego stylu życia i jak tylko zdobędzie pieniądze, to od razu się stamtąd ulotni. Zresztą też jakby obiektywnie nie było najmniejszego sensu tam być, ponieważ po ich przeprowadzce na farmę przyszła susza, potem jakieś wichury, wszystko zostało zniszczone, to co udało im się wyhodować i tak naprawdę zostali z niczym. I tak na początku 1877 roku Helena jedzie do San Francisco, gdzie ma się uczyć angielskiego i gdzie planuje również zadebiutować. Natomiast spotyka się z pierwszą porażką w swoim życiu, ponieważ dyrektor, z którym chciała się spotkać, 3 razy odmawia jej tego spotkania. Raz ją przyjął, ale uznał, że jest to jakaś hrabina wariatka, fascynatka teatru, ale na pewno nie aktorka. A za drugim i trzecim razem po prostu ją odsyła z niczym. I kiedy tak uczy się sama angielskiego i ról, przyjeżdża do niej Sienkiewicz. Na to bardzo zazdrosny jej mąż przyjeżdża do nich, robi im wielką awanturę, po czym Sienkiewicz wyjeżdża urażony do Sebastopolu i stamtąd pisze listy, w których bardzo negatywnie wyraża się na temat Karola. Mówi, że jest fajtłapą, nieudacznikiem, że to jest przedziwne, że ktoś taki jest przy tak genialnej kobiecie, że taki z niego literat jak farmer, że nawet nie zna samego siebie. Generalnie bardzo negatywnie. Myślę, że Sienkiewicz po prostu miał złamane serce i próbował w ten sposób odreagować i też chyba nie miał szans po prostu być z Heleną. Oczywiście były plotki, że oni mieli romans, nie wiadomo. Wszystkie listy od Sienkiewicza Helena paliła, ponieważ nie chciała, żeby one dostały się w ręce Karola. Natomiast też nie chciała być z Karolem w tym San Francisco. Po jakimś czasie, zresztą bardzo szybko, ona go wyrzuca, każe mu wracać na farmę, ponieważ ten przeszkadza jej w interesach, przeszkadza jej w nauce. Być może nie rozumie tego, co ona przeżywała. Podejrzewam, że Sienkiewicz był bardziej taką osobą, która mogła zrozumieć jej problemy, jej trudności.
No i faktycznie Karol wraca na farmę, a ona z wszystkich sił stara się i uczy po to, żeby móc pokazać się na przesłuchaniu. W międzyczasie pisze list do prezesa Muchanowa, ponieważ chce postarać się o przedłużenie urlopu. Oczywiście nadal nie informuje prezesa, że będzie grać i że ma takie zamiary. Natomiast ten w odpowiedzi zrywa z nią kontrakt i każe zapłacić 5000 rubli kary za to, że nie przyjedzie do teatru na czas. Na co Helena odpisuje, że oczywiście zapłaci te pieniądze, natomiast skoro tak wygląda sytuacja, skoro nie ma pracy w Warszawie, no to ona jest zmuszona teraz grać w Ameryce. Co oczywiście było jakąś manipulacją, ponieważ tak naprawdę to był jej pierwotny plan, natomiast nie chciała palić za sobą mostów, nie chciała odpowiadać nie wiem, bez szacunku, czy też przyznając do tego, że faktycznie chce robić karierę w Stanach. W tym okresie przed debiutem towarzyszy jej Sienkiewicz. Kiedy ona czuje, że już jest gotowa pokazać się dyrekcji, to jej impresario załatwia pierwsze przesłuchanie, na którym Helena może pokazać, co potrafi.